Druk 3D na stałe zagościł w naszych domach. Pomimo dość sporych limitów, drukarki FDM oparte o filament są wciąż najpopularniejsze i są ku temu dość istotne powody. Jednakże drukarki żywicowe SLA biją na głowę FDM-y jakością wydruków, jak i szybkością. Więc czemu żywicówki wciąż nie są popularne w domach? Postaram się w tym filmie na te pytania odpowiedzieć. Jaka jest różnica pomiędzy drukarkami FDM a SLA? Druk z FDM, jak pewnie wielu już z Was wie, powstaje poprzez nakładanie warstwy po warstwie filamentu. Drukarka pracuje w 3 osiach, budując model od dołu do góry. Wadą tego rozwiązania jest to, że druk nie będzie posiadał wysokiej jakości detali. Zaletami takiego rozwiązania jest na pewno niski koszt wydruku i czystość całego procesu. W przypadku drukarek żywicowych sytuacja jest trochę bardziej skomplikowana. Drukarka wykorzystuje płynną żywicę, która znajduje się w specjalnym korytku. Żywica ma te właściwości, że wystawiona na promienie UV ulega utwardzeniu. Drukarka pracuje jedynie w osi Z, czyli do dołu i do góry. Pod korytkiem mamy ekran LCD, który wyświetla aktualny kształt danej warstwy. Ekran przepuszcza światło UV tylko tam, gdzie obraz nie jest zaciemniony. Następnie drukarka podnosi ramię po osi Z do góry i naświetlana jest kolejna warstwa. Jak łatwo się domyśleć, im wyższa rozdzielczość ekranu pod korytkiem, tym więcej detali na modelu uzyskamy. Model jest tworzony również od dołu do góry, aczkolwiek jest on obrócony o 180 stopni. Druk powstaje szybciej, ale niezależnie czy warstwa drukowania będzie duża czy mikroskopijna, będzie ona drukowała się tyle samo czasu, bo czas naświetlania będzie dokładnie taki sam dla każdej warstwy, niezależnie od jej rozmiaru. No dobra, to czemu wszyscy nie mają takiej drukarki w domu? Jest kilka powodów. Po pierwsze, żywica jest toksyczna, dlatego zaleca się obchodzenie z nią w rękawiczkach. Do tego wydziela dość nieprzyjemny zapach. Co prawda, Anycubic wyprodukował żywice, które śmierdzą mniej, ale nadal zapach może być wyczuwalny. Kolejnym problemem jest to, że stworzony model trzeba umyć najlepiej w alkoholu izopropylowym. Są co prawda już żywice, które można myć na przykład pod wodą, ale nie miałem okazji ich sprawdzić. Ostatnim, bardzo ważnym punktem jest utwardzanie modelu światłem UV. Można zrobić to w specjalnych stacjach, które model utwardzają i od razu myją. Można kupić utwardzarkę do pazurów dla Karyn na chińskim portalu za parę groszy, a można na cebulę wystawić model za okno na działanie promieni słonecznych. Dopiero po całym procesie model jest gotowy. No cóż, wad jest sporo i choć wydaje się, że drukowanie w domowych warunkach przy użyciu żywicy odpada, to nie jest to też do końca prawdą. Jednak zaletą jest niezwykle wysokiej jakości wydruk z ogromną ilością detali, jakiego nie uzyskamy na drukarce FDM. Cześć, ja nazywam się Krzysztof Energik-Micielski, a to recenzja drukarki 3D Elegoo Mars 4 Ultra. Zapraszam. Dzięki uprzejmości łowców Chin dotarła do mnie drukarka żywicowa Elegoo Mars 4 Ultra. Jest ona w postaci takiej pionowej puszki o wielkości mniejszego kubła na śmieci. Całość przychodzi do nas w pudełku, w zasadzie już złożona, jedynie dokręcamy część ramienia do całości. Na przodzie drukarki mamy niewielki dotykowy ekran LCD, z którego zarządzamy drukarką. Poniżej jest wejście USB, jak i włącznik. Z tyłu mamy jedynie podpięcie do prądu. Gdy zdejmiemy górną kopułę, pokaże się złącze do anteny Wi-Fi oraz jeszcze jedno USB, do którego podłączamy pochłaniacz zapachów. Do niego za chwilę wrócę. Sama budowa drukarki jest dość prosta, nie wymaga skręcania, po prostu wyjmujemy z pudła i w 3 minuty jesteśmy gotowi do drukowania. Producent chwali się, że ekran do naświetlania ma rozdzielczość 9K, dokładnie 8520 na 4320 pikseli. Przy czym ekran posiada jedynie 7 cali. Możecie sobie wyobrazić, jakie jest zagęszczenie pikseli na takim ekranie. Jednak spokojnie, nie jest to ekran, jakiego się spodziewacie. Jest to ekran mono, bo kolor jest tutaj zupełnie niepotrzebny. Według producenta Mars 4 pozwala na drukowanie detali z precyzją 18 mikronów. Całkiem ładna liczba. Na koniec dochodzi szybkość. Elegoo się chwali, że prędkość druku wynosi 150 mm na godzinę, co jest świetnym wynikiem, pod warunkiem, że wykorzystamy ich nową linię żywic Rapid. Ale nawet na zwykłej szybkość drukowania przy ustawieniu warstwy na 0,05 mm
mm jest bardzo szybkie. Bardzo fajnym dodatkiem jest to, że drukarka posiada Wi-Fi. Model możemy przesłać po sieci nawet z smartfona bez wpinania się w złącze USB. Największym problemem dla mnie przy drukarkach filamentowych było ręczne wypoziomowanie stołu. Tutaj także poziomujemy ramię, choć jest to zdecydowanie prostsze dzięki specjalnym śrubom. Według producenta poziomowanie, jeśli zostanie odpowiednio wykonane, nigdy więcej nie musimy już powtarzać. I tak, poziomowanie jest istotne, aby druk się udał, podobnie jak w drukarkach FDM. No i na koniec maksymalna objętość wydruku wynosi 153 na 77 na 165 mm. Jeśli wydaje Wam się, że to niewiele, to dużo modeli jest specjalnie podzielonych na fragmenty i każdą część możemy drukować osobno, by potem je połączyć lub skleić. Wrócę do tego przy omawianiu modeli. Dla potrzeb testu kupiłem żywicę Anycubic Basic. Według użytkowników jest to jedna z najmniej śmierdzących żywic, co oczywiście sprawdzę. Choć jak wspominam, drukarka ma oczyszczacz powietrza, zerkniemy czy w ogóle się sprawdza, no bo mam do tego dość poważne wątpliwości. Ważny też jest soft do drukarki, czyli slicer. Na nim ustawiamy model do drukowania, jak i zostaną wygenerowane automatyczne podpory. Ogólnie model podczas używania żywicy nie musi posiadać płaskich elementów. Nawet lepiej jest ustawić model pod kątem 45 stopni do podstawy i skorzystać z wygenerowanych podpór. Te są istotne, bo podtrzymują nam model na podstawie tak, aby nie odpadł. Na przykład figurkę możemy postawić w pionie, ale będzie się ona drukowała dłużej niż byśmy położyli tą samą figurkę w poziomie, gdyż w tą stronę będzie mniej warstw do naświetlania. Soft, który sugeruje Elegu, czyli Chitubox, jest prosty w obsłudze i wszystko jest tutaj zautomatyzowane. Po wybraniu naszej drukarki mamy od razu obszar roboczy, na który możemy wrzucić model, obracać go czy skalować, wygenerować automatycznie podpory, a następnie wrzucić od razu do drukarki i to w zasadzie wszystko. Wydruki, które Wam pokażę, zostały wydrukowane na standardowej żywicy z wielkością warstwy ustawioną na 0,05 mm. No dobrze, jeśli chodzi o wydruki, mógłbym pokazać Wam tylko te najbardziej udane, ale to też nie o to chodzi. Jako że jest to moja pierwsza drukarka żywicowa, warto pochylić się nad błędami, jakich dokonałem, abyście Wy ewentualnie ich nie popełnili. Większość recenzentów zaczyna od drukowania jakiegoś niewielkiego obiektu z dużą ilością detali. Na FDM-ach jest to słynna łódeczka, jednak ja zacząłem od czegoś innego, wydaje mi się o wiele bardziej istotnego. To kostka wymiarowa. Chodzi o to, aby zobaczyć, czy drukarka trzyma wymiar. Model kostki ma 2 na 2 na 2 cm i najdokładniej jak udało mi się zmierzyć suwmiarką, model faktycznie idealnie trzyma wymiar. Pierwszym modelem, a postanowiłem już się nie paprać w pierdołach, tylko lecieć na grubo, był Doctor Strange. Niewielka figurka, która posiada około 12 cm. Jak widzicie, posiada ona dość sporo dziwnych dziobów. Mógłbym oczywiście je wypiłować, ale chcę Wam pokazać, co się stało. Po pierwsze, figurkę położyłem na płasko na stole, co spowodowało, że zostało dodane bardzo dużo podpór. Każdy taki dziobek to miejsce stykania się z podporą. Drugim problemem było położenie figurki na płasko. Raczej powinno się drukować figurki pod kątem około 30 stopni, aby płynna żywica spływała z zakamarków. Niemniej, pomimo tych dziobów, zerknijcie na ilość detali na figurce, jest po prostu niesamowita, na przykład faktura płaszcza czy kołnierza. Nie jest to możliwe do osiągnięcia na drukarce FDM. Nie ma takiej opcji. Kolejną figurką, za którą się wziąłem, była Poison Ivy. Model był w pliku OBJ, ale Chitubox taki model chwytał. Wygenerowałem podpory i jazda. Jakie było moje zdziwienie, jak po wydruku Poison Ivy wyglądała, jakby jej gach miał niebieską kartę, a ona podbite lipa plus jakieś dziwne boby na całym ciele. Co się stało? Gdy odpaliłem ponownie Chituboxa, okazało się, że podpory przebijały figurkę z jakiegoś powodu. Z mojego krótkiego dochodzenia problem leżał w pliku OBJ. Gdy przekonwertowałem go na STL, podpory zostały wykonane bez najmniejszego problemu. Kolejna ważna lekcja do zapamiętania. Korzystając z nauki, którą wyciągnąłem do tej pory, wziąłem się za figurkę Wolverina. Po modelu od razu było widać, że będzie to trudny wydruk, ale nie ma co się łamać. Wielkość końcowa Logana to jedynie 7,5 cm. Po wydruku muszę przyznać, że do tej pory to najładniejszy model, jaki wyszedł, był drukowany pod kątem z niewielką ilością podpór z pliku STL. Modele, które Wam pokazywałem do tej pory, były jednym obiektem. Postanowiłem wydrukować coś większego. Wtedy też model składa się z wielu elementów,
które można ze sobą połączyć i posklejać. Na przykład taki oto Mario. Figurka jest duża, więc jest podzielona. Aby wszystko ładnie się składało, drukarka musiała trzymać wymiary. I proszę, oto model w pełnej okazałości. Wygląda znakomicie, choć no cóż, nie posiada aż takiej ilości detali jak Wolverine, ale i tak jest naprawdę kozacki. Kilka moich luźnych spostrzeżeń odnośnie drukowania w żywicy. Smród. Tak, jest wyczuwalny, ale nie jest to coś, z czym nie można żyć. Przy otwartym oknie można bez problemu drukować. Nie zalecam wystawiania drukarki na balkon, bo światło słoneczne dotrze do żywicy w korytku i zacznie ją scalać i to może okazać się problemem. Pytanie, czy działa pochłaniacz powietrza? No cóż, jeśli zdejmiemy kopułę, zapach będzie bardziej wyczuwalny, ale nie sądzę, że tutaj działa wciąż filtr, ale raczej sama kopuła. Wydaje mi się, że ten filtr to takie trochę placebo, które ma nas uspokoić, a ogólnie to zupełnie nic nie daje. W kwestii ustawiania druków polecam pierwsze warstwy naświetlić z maksymalnym czasem, aby lepiej przywarły do stołu. Inaczej może się zdarzyć, że po kilku godzinach drukowania zobaczymy, że model się odlepił i smętnie pływa w korytku, więc najważniejsze jest to, aby dobrze się przykleiło na samym początku. Samo czyszczenie drukarki też jest dość upierdliwe. Potrzebujemy alkohol izopropylowy i ważne jest też, aby wyczyścić sam model, dzięki czemu płynna żywica zejdzie, a sam model odzyska sporo detali. Do tego trzeba po drukowaniu wymyć dół stołu, jak i same korytko na żywicę i warto się do tego przyłożyć, bo jeśli żywica zaschnie, w tym miejscu filtr może nie przepuszczać światła UV i może to być problemem. Są na rynku już żywice, które można opłukiwać wodą, ale nie używałem ich, więc się nie wypowiadam. Jest to jakaś alternatywa. Ostatni punkt to utwardzanie żywicy. Ogólnie można kupić maszynkę do mycia i utwardzania, ale sam producent żywicy wspomina, że można po prostu na godzinkę wystawić model za okno i zostanie on odpowiednio utwardzony. Sam korzystałem ze słońca i nie widzę problemu z wydrukiem. Są odpowiednio twarde i jak dla mnie kupowanie drugiego pudła i stawiania go obok, no trochę nie ma sensu. Podsumowując, pomimo swojej większej upierdliwości, drukowanie na żywicy daje o niebo lepsze efekty niż filament. Jest sporo szybsze. Wadą bez wątpienia jest to, że model wymaga mycia, no i samo drukowanie trochę śmierdzi. Jednak myślę, że jakość wydrukowanego modelu jest wystarczającą nagrodą za te niedogodności. Jak dla mnie jest to fantastyczne narzędzie. Jeśli szukacie jakiejś drukarki, warto zainteresować się Elegoo Mars 4 Ultra. Szybko, sprawnie, z fantastycznymi wynikami. W mojej opinii rewelacja. Jeśli film Ci się podobał, zachęcam do subskrypcji lub wsparcia mojego kanału na portalu patronite.pl. Film o podobnej tematyce znajdziesz tutaj, natomiast z drugiej strony znajdziesz film wygenerowany przez platformę YouTube. Zachęcam również do odwiedzenia moich social mediów, grupy Energikowcy na Facebooku oraz serwera Discord. Linki jak zwykle w opisie.